To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate. To miało wyglądać zupełnie inaczej. Ostatni amerykański żołnierz wyjechał właśnie z Afganistanu. Zamiast wojskowej uroczystości w blasku kamer, generał Chris Donahue, dowódca 82. Brygady Powietrzno-Desantowej, wsiadł do samolotu pod osłoną nocy, a o wyjeździe ostatniej grupy żołnierzy Pentagon poinformował z opóźnieniem. Wszystko dlatego, że po 20 latach misji USA i NATO, która miała zbudować nowy Afganistan, do władzy powrócili talibowie. Gdy obce wojska zaczęły się wycofywać, islamscy bojownicy bardzo szybko rozbili szkolone przez 2 dekady miejscowe wojsko i teraz świętują zwycięstwo nad najpotężniejszymi armiami świata. W tym odcinku podcastu Świat zapytamy, czy warto zatem było jechać do Afganistanu, skoro zachodnia misja zakończyła się klęską. Jest środa, 1 września 2021 roku. W 2001 roku, kiedy do Kabulu weszły amerykańskie wojska i odsunęły od władzy talibów, świat rozpoczął budowę nowego Afganistanu. Na miejsce zjechały nie tylko armie z kilkudziesięciu krajów, ale także cywilni eksperci i organizacje pomocowe. Do Afganistanu płynął strumień pieniędzy z całego świata. Sierociniec w Kapisie jest kolejnym sierocińcem, który wesprzemy swoją opiekę. Bardzo często żołnierze otrzymują różne paczki. W 2007 roku w Afganistanie pracowało już kilka tysięcy organizacji humanitarnych. Pomagały one dzieciom, kobietom, niepełnosprawnym, a przede wszystkim najbiedniejszym Afgańczykom. 7 lat później, gdy część wojsk NATO wyjechała, a sytuacja w kraju zaczęła się pogarszać, ubywało także organizacji pomocowych. Teraz, mimo ogromnych wysiłków tysięcy osób oraz mimo wpompowanych miliardów dolarów, w Afganistanie połowa mieszkańców może nie przeżyć bez pomocy, a 1/3 grozi głód. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć, jeśli talibowie nie przekonają świata, by odmroził wstrzymaną w ostatnich dniach pomoc. Dzień dobry, Ziemowit Nawojczyk z tej strony. Ja pracuję od 16 lat w pomocy humanitarnej, obecnie na Bliskim Wschodzie w Syrii, dla norweskiej organizacji, ale też spędziłem w sumie prawie 4 lata w Afganistanie. Ziemowit, pamiętasz, kiedy my poznaliśmy się w Afganistanie, w Kabulu? Myślę, że to był 2007 rok. Bo to była moja pierwsza misja, kiedy byłem w Afganistanie, wtedy byłem z Polską Akcją Humanitarną. To byłeś jeszcze świeży w Afganistanie, prawda? Jeszcze tak naprawdę obaj się zapoznawaliśmy w ogóle z tym krajem. Tak. To był mój wtedy pierwszy raz tam. To była tak naprawdę moja dopiero druga misja, a pierwsze doświadczenie w tamtym regionie. Mówisz, że spędziłeś w sumie 4 lata w Afganistanie. Pamiętasz, dla ilu organizacji pracowałeś tam na miejscu? No, w sumie dla 3. Zacząłem z Polską Akcją Humanitarną, potem przez 2 lata pracowałem z Czechami i ostatni raz w 2019 dla duńskiej organizacji. A pamiętasz, ile projektów pomocowych zrobiłeś tam razem z kolegami, koleżankami? Mnóstwo. Polska Akcja Humanitarna była dosyć małą organizacją. Tam myślę, że w ciągu roku my może robiliśmy do 5 projektów, ale te kolejne, dla których pracowałem, miały dużo większy zasięg geograficzny i też dużo większymi budżetami. Czy te 4 lata w sumie w Afganistanie to sprawiły, że Afganistan jest ci takim jednym z najbliższych sercu miejsc? Tak, zdecydowanie. Myślę, że Afganistan ma to do siebie, że zachodzi za skórę, jak to się mówi, i jak tam byłem ostatni raz, to po prostu chciałem tam wrócić po tych w sumie 10 latach przerwy. Czy czułeś wtedy już, że to wszystko może się wywalić, że jak już wojska NATO i Amerykanie wyjadą, to wtedy może nastąpić to, co się stało teraz? Wtedy jeszcze nie było takiego ogólnego odczucia, że tak to się może skończyć, jak to się skończyło obecnie.
Aczkolwiek moi lokalni pracownicy już wtedy się rozglądali za opcjami, jak można wyjechać z kraju. Myślę, że to też była specyfika miejsca, w którym pracowałem, bo ja ten ostatni raz pracowałem na wschodzie Afganistanu, który historycznie był takim miejscem, gdzie talibowie, ale również tak zwane państwo islamskie, ten odłam afgański tam mocno działały. A co sobie pomyślałeś, jak pierwszy raz usłyszałeś te informacje o tym, jak to talibowie zdobywają miasto za miastem? To w końcu trwało ledwo 9 dni. Szczerze mówiąc, po tej pierwszej fali, jak tam chyba w ciągu jednego dnia padł Herat i Kandahar, pomyślałem sobie wtedy, że to długo nie zajmie, jeśli to takim idzie. Pewnie myślałeś o tych swoich pracownikach, którzy pewnie tak jak inni Afgańczycy byli po prostu bardzo przestraszeni. No tak, zdecydowanie. Nie tylko myślałem, ale też byłem w kontakcie z kilkoma z nich. Dopytywałem się, czy są bezpieczni. Oni też się pytali mnie, czy uważam, że są jakieś opcje, żeby mogli wyjechać. A powiedz, jak teraz myślisz o Afganistanie, którym już teraz rządzą talibowie, to żałujesz tych 4 w sumie lat spędzonych tam na miejscu? Nie, absolutnie nie. Wydaje mi się, że jak popatrzymy na to z takiej większej perspektywy, większość organizacji przyjechała do Afganistanu w 2001-2002 roku. Mówię większość, bo była też część organizacji, która tam pracowała wcześniej, w okresie tych poprzednich rządów talibów. Ale załóżmy, że patrzymy od 2001, więc patrzymy na perspektywę 20 lat. Nie da się cofnąć tego, co organizacje humanitarne zrobiły przez te 20 lat. Więc wydaje mi się, że to w ogóle nie ma takiego pytania, czy warto było. Pewnie, że warto było. No ale jeśli na przykład były organizacje, które, działały na rzecz choćby praw kobiet, to takie rzeczy teraz jest niestety duża szansa, że zostaną odwrócone, że nic z tego nie zostanie. Być może tak się stanie, ale natomiast organizacje zajmują się szerokim spektrum projektów, od takich bardzo podstawowych jak dostarczanie wody ludziom, szkolenia zawodowe, jak pomoc dla rolników, żeby oni mogli sobie zapewnić dochody. I wydaje mi się, że większość z tych rzeczy, które organizacje humanitarne tam przez te 20 ostatnich lat zrobiły, one jednak w jakimś stopniu zostaną. Pewnych rzeczy po prostu się nie cofnie, one po prostu zostały zrobione i tam zostaną. Podczas jednej z tych misji, kiedy pracowałem w Afganistanie, projekt zakładał dostarczenie wody do dystryktu, który chronicznie cierpiał na brak wody, co powodowało sezonowe migracje ludzi z tamtych regionów. I z tego, o ile dobrze pamiętam, to było ponad 10 lat temu, w tym dystrykcie zrobiliśmy ponad 300 różnych źródeł wody, które zapewniały tę wodę przez cały rok dla prawie 100 000 ludzi. I teraz, czy rządzą Afganistanem talibowie, czy inna władza, to jednak to, co zostało tam zrobione, to chyba zostanie. Chciałbyś teraz wrócić do Afganistanu i tam popracować? Szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym teraz. Nie wiem, szczerze mówiąc. Pracuję teraz na Bliskim Wschodzie. Myślę, że to jest też bardzo ciekawy region. A co będzie później, kiedyś, nie wiadomo. Tak jak w przysłowie mówi, nigdy nie mów nigdy. Ziemowit Nawojczyk, Polak, który od 16 lat pracuje w organizacjach pomocowych, a w Afganistanie spędził w sumie 4 lata. A ja, jak zawsze, zapraszam Was na nasze konto na Instagramie. Tam możecie znaleźć zdjęcia z Afganistanu. Jesteśmy tam jako _The World. To jest podcast Świat. Nie tylko walka z terroryzmem, ale przede wszystkim szkolenie afgańskiego wojska i policji było głównym zadaniem misji NATO w Afganistanie. Przez 2 dekady tysiące żołnierzy z krajów Zachodu dzień i noc trenowało swoich afgańskich kolegów. Chcielibyśmy w tym roku zakończyć cykl szkolenia 6 grup. Każda grupa liczy... Według oficjalnych danych afgańska armia miała liczyć 300 000 osób, a na konferencjach prasowych politycy regularnie chwalili afgańskich żołnierzy za ich odwagę i poświęcenie w walkach z talibami. Lato 2021 roku brutalnie jednak zweryfikowało te twierdzenia. Armia liczyła 300 000 osób, ale wyłącznie na papierze. W dodatku pod naporem talibów żołnierze z nielicznymi wyjątkami albo poddawali się, albo uciekali za granicę. Większość miast talibowie zdobyli niemal bez walk. I know that something went wrong really badly. Tahir Kadiri to ambasador Afganistanu w Polsce. Unfortunately, everything happened so fast and drastic
Niestety, wszystko potoczyło się bardzo szybko i drastycznie. Wielu Afgańczyków zostało całkowicie zaskoczonych i wielu z tych, z którymi rozmawiam teraz, jest w szoku. Współpraca Afganistanu ze światem miała być bowiem oparta na wartościach demokratycznych. Nie zapominajmy jednak, że wszystko, co osiągnęliśmy, to efekt wspólnego wysiłku. Społeczność międzynarodowa przelała krew, a wielu żołnierzy zapłaciło najwyższą cenę. W ten kraj zainwestowano miliardy dolarów i właśnie dlatego nadal powtarzam, że nie możemy dopuścić, by wszystko to poszło na marne. Ewakuacja to był wspaniały proces, ale to nie jest rozwiązanie na dłuższą metę. Trzeba byłoby bowiem ewakuować z Afganistanu wszystkie 35 milionów osób lub przynajmniej 70% populacji kraju, czyli osoby poniżej 30 roku życia, które teraz mogą najwięcej stracić. Musimy zatem wspólnie pracować nad dobrą przyszłością kraju, w którym moglibyśmy wszyscy żyć i zachować to, co osiągnęliśmy. Co poszło nie tak, gdy afgańska armia walczyła w ostatnich tygodniach z talibami? To pytanie za $1 milion. Dostaję je każdego dnia, ale nie mam na nie jeszcze odpowiedzi. Musimy poczekać, by zobaczyć, co się tak naprawdę stało. Na pewno coś poszło bardzo nie tak, bo nasze siły bezpieczeństwa w przeszłości skutecznie walczyły z terrorystami. Dzielnie walczyły na wielu frontach, ale nagle stało się coś, co zaskoczyło wszystkich. Powiedziałbym, że nie należy jeszcze oceniać profesjonalizmu i odwagi wielu osób. Poczekajmy, a historia na pewno wiele nam wyjaśni. Teraz jednak wiele mediów pokazuje cały sprzęt wojskowy, które USA, NATO czy Polska podarowały afgańskiej armii, a który jest teraz w rękach talibów. Mają oni jeden z najlepszych zasobów broni w całym regionie. A nie sądzi pan, że teraz i talibowie, i społeczność międzynarodowa mają wielką odpowiedzialność? Wspólnota międzynarodowa weszła do Afganistanu, by walczyć z terroryzmem czy z przemysłem narkotykowym. Nie sądzę, żeby to wszystko się skończyło. Teraz jest bardzo ważne, by świat uważnie przyglądał się temu, jak zachowują się talibowie, jak rządzą, jaki rząd chcą stworzyć i czy znajdzie się w nim miejsce dla wszystkich grup społecznych, czy też może będzie on działał na ich własnych zasadach, omijających konstytucję. Czy to zatem oznacza, że Zachód powinien się teraz zaangażować w rozmowy z talibami? Zachód próbował na wiele sposobów zaangażować się w dialog z talibami i nakłonić ich do politycznego porozumienia. Uważam, że teraz jak nigdy ważne jest, by świat wywierał presję na talibach po to, aby stworzyli oni rząd z udziałem wszystkich grup, zwłaszcza z udziałem młodych ludzi. Trzeba chronić to, co osiągnęliśmy. Prawa kobiet, prawa człowieka i wolność wypowiedzi. Jeśli bowiem pozwolimy, by to wszystko poszło na marne, to z czego kiedyś będziemy dumni? Ale czy pan im wierzy? Oni mówili o amnestii dla wszystkich, którzy pracowali dla rządu. Tymczasem niedawno wyciągnęli z domu znanego muzyka w Bagran i zastrzelili go tylko dlatego, że popierał ruch Masuda. Zapowiedzieli, że kobiety i mężczyźni będą studiować osobno. Czy wierzy pan, że świat będzie miał jakikolwiek wpływ, gdy nie ma nawet już swoich ambasad w Kabulu? Zawsze mówiliśmy, żeby oceniać po czynach, a nie po słowach. Talibowie wiele mówili o tym, jak się zmienili, a niestety część krajów im uwierzyła. W praktyce widać, że wcale się nie zmienili. W wielu miejscach dokonują zbrodni, zabijają muzyków, napasują dziennikarzy czy aktywistów. Myślę, że dowiemy się o jeszcze wielu takich rzeczach, bo to dopiero początek tego kryzysu. Musimy się temu przyglądać. Co do pańskiego drugiego pytania o wpływ świata, wierzę, że taki będzie. Wspólnota międzynarodowa ma wiele narzędzi monitorowania, jak NATO, Unia Europejska czy Rada Bezpieczeństwa ONZ. Jeśli wszystkie te ciała będą pracować razem, to będą uważnie przyglądać się temu, co talibowie robią i jak pracują ze społeczeństwem w Afganistanie. Jeśli będzie złe zarządzanie i zagrożenie dla społeczności międzynarodowej, to będzie moment, aby działać. Ale kto może pokierować afgańskim społeczeństwem, skoro większość młodych i wykształconych ludzi wyjechała? Oczywiście, że to ogromna wyrwa w społeczeństwie, ale to nie jest koniec. My, Afgańczycy, wielokrotnie upadaliśmy w naszej historii, ale zawsze wstawaliśmy z podniesioną głową. I tak będzie znowu. Niezależnie od tego, jak często upadamy, to uczymy się na błędach z historii. Oczywiście mamy do czynienia z eksodusem z Afganistanu, ale pamiętajmy, że ci, którzy wyjechali, mogą dużo wnieść do miejsc, w których
których teraz są. Tahir Kadiri, ambasador Afganistanu w Polsce. To ostatni jak na razie odcinek z serii o Afganistanie. Sytuację w tym kraju nadal będziemy oczywiście dla Was śledzić, ale w następnym odcinku przeniesiemy się w zupełnie inny rejon świata. Premierowe odcinki pojawiają się w każdą środę na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast i Stitcher. Zapraszam też do polubienia strony na Facebooku Świat_The World i do subskrypcji kanału na YouTube także pod nazwą Świat_The World. Tam oprócz środowych podcastów również premiery filmowe w każdy piątek. A dziś za uwagę dziękuję Wojciech Cegielski. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.